Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Dzisiaj sprawdzimy, jak Starfield zadziała na komputerze, który nie spełnia jego minimalnych wymagań sprzętowych. W tamtym tygodniu był taki sam film, można by powiedzieć, tylko tam był GTX 970 4 GB. W tym filmie pojawi się inna karta graficzna. Będzie to Radeon R9 390 z pamięcią 8 GB. Postanowiłem, że nagram ten film, bo szukając właśnie jak Starfield będzie działał na R9 390, chyba nie znalazłem ani jednego filmu na YouTubie, który by to pokazywał. Nie wiem, z czego dokładnie to wynika, czy może po prostu grę trudno uruchomić na tej karcie graficznej, czy ona może nie była zbyt popularna, bo tak jak w przypadku poprzedniego filmu GTX 970, gdy wpiszemy Starfield i GTX 970 w YouTube'a, mamy masę filmów z testami tej karty graficznej właśnie w tej grze. Tak więc może omówmy sobie minimalne wymagania sprzętowe tej gry oraz to, co my mamy w tym komputerze, więc zacznijmy od procesora. Tutaj minimalnym wymaganiem jest AMD Ryzen 5 2600X lub Intel Core i7 6800K. Są to procesory 6-rdzeniowe, 12-wątkowe. W porównaniu z naszą i7 4820K są też to procesory jednak nowsze, wydajniejsze, no i ogólnie można powiedzieć praktycznie chyba każdym względem lepsze. Co do karty graficznej, my, tak jak już wspominałem, mamy Radeona R9 398 GB. Jeśli ma to jakieś znaczenie, jest to wersja od Sapphire, wersja Nitro. W wymaganiach minimalnych mamy RX 5700 albo GTX 1070 Ti. I obie te karty, zarówno AMD jak i Nvidia, z wymagań minimalnych posiadają 8 GB pamięci i tym razem, w przeciwieństwie do tego, co było z GTX 970, nasza karta też ma 8 GB pamięci, więc będziemy mogli zobaczyć, czy ta gra faktycznie potrzebuje więcej niż 4 GB pamięci graficznej. Co do pamięci RAM, minimalnie wymaga się 16 GB, my w naszym komputerze mamy 24 GB, więc tam są 3 kości, one działają w trybie 3-kanałowym, więc to będzie po prostu ze sobą działało. I jeszcze z takich wymagań minimalnych tej gry, gra powinna być zainstalowana na dysku SSD, nie mamy napisane, czy to ma być dysk na SATA, czy to na NVMe, w naszym przypadku jest to oczywiście SSD i jest to SSD na SATA. Więc tak, porównując ten nasz komputer, czy właściwie mój komputer do minimalnych wymagań, to zarówno karta graficzna, jak i procesor no są lekko, można powiedzieć, że za słabe. Z drugiej strony, jeśli chodzi o pamięć RAM i miejsce na dysku SSD, no to tutaj nie powinno być problemu. Problemy zaczynają się jednak, gdy próbujemy uruchomić tą grę na tej karcie graficznej. Najnowsze oficjalne sterowniki od AMD dla tej karty graficznej są to sterowniki w wersji 22.6.1 i wydane one zostały 23 czerwca 2022 roku, więc już ponad rok temu. Ta karta graficzna nie jest już wspierana, chociaż została wypuszczona w 2015 roku. No można by powiedzieć, że konkurencyjne karty Nvidia z tamtego okresu są jeszcze wspierane. Z uwagi na to, że te sterowniki są aż tak, można powiedzieć, przestarzałe, gra nie chce się uruchomić na tej karcie graficznej, na tych sterownikach. Dostajemy informację, że karta graficzna nie spełnia minimalnych wymagań tej gry, przez co nie chce się włączyć. Po prostu pojawia się błąd, pojawia się okienko, że gra się nie włączy, tyle. Nie ma nic innego, gra się nawet nie próbuje uruchomić. Mamy bardzo prosty komunikat, że nie, to się nie uda i tyle. Jednak przypomniało mi się, że do kart AMD mamy coś takiego jak alternatywne sterowniki, nieoficjalne sterowniki, które można sobie zainstalować. Nie będę próbował wymówić nazwy tych sterowników, pewnie macie ją na ekranie, ale w każdym razie są to sterowniki w wersji 23.7.2 Flex i są to już sterowniki z 22 sierpnia 2023. I już zainstalowanie tych sterowników dużo nam pomogło w Starfieldzie, bo gra się w ogóle uruchomiła. Wszystkie menu, wszystko co tam widzimy, ustawienia możemy sobie ustawiać. Niestety po wejściu do gry, po jakichś 5-7 sekundach gra się po prostu wyłącza. Próbowałem coś z tym zrobić, grzebałem w ustawieniach gry, jednak nieważne co tam ustawimy, gra po prostu się wyłącza po kilku sekundach. Przez te kilka sekund działa nawet całkiem nieźle, ale po tych kilku sekundach się po prostu wyłącza i nic na to nie pomaga. Mówię tutaj o ustawieniach gry, bo szukając informacji w sieci znalazłem informację, że problem
może dotyczyć chmur i oświetlenia wolumetrycznego. Sam nie wiem do końca o co chodzi z tym, ale znalazłem, że na starszych kartach AMD może być z tym problem i znalazłem moda na stronie Nexus Mods, który to wyłącza. Tych modów do Starfielda już tak pojawiło się całkiem sporo. Pewnie link do tego moda, jak i samą stronę widzicie teraz na ekranie. Link pewnie jest w opisie. Jest to dość prosta modyfikacja ważąca zaledwie tam chyba kilkadziesiąt kilobajtów. Są to pliki INI, podmieniamy te pliki INI, bardzo prosta rzecz. I co? Po zainstalowaniu tej modyfikacji gra się włącza, normalnie włączamy tą grę, ale gra już się sama z siebie nie wyłącza po tych kilku sekundach. Po zainstalowaniu tych modów możemy w zupełności normalnie grać. Nie wiem, czy to jest błąd w grze, nie wiem, czy to jest błąd w sterownikach, nie wiem, czy to już po prostu nie oznacza, że ta karta graficzna jest za stara do tej gry. Oryginalne pliki Starfielda nie pozwalały na grę na tej karcie graficznej, no musiałem zainstalować tego moda. Co do kwestii wizualnych, no jednak ten mod obniża nam tutaj tą jakość grafiki. Gra na najniższych ustawieniach wygląda momentami jeszcze gorzej niż na GTX 970, no ale to przede wszystkim chodziło nam o to, żeby ta gra działała na tej karcie graficznej. A jeśli już mówimy o tym, na jakich ustawieniach grałem na tej karcie, no to były to kompletnie najniższe ustawienia. Było to 1080p, skalowane do 50%, wszystkie ustawienia na niskich, włączona była dynamiczna rozdzielczość i było też włączone FSR 2. I gra przy takich ustawieniach graficznych, no powiem to samo co przy GTX 970. Gra przy takich ustawieniach wygląda jak z epoki PlayStation 3. Czasem ta rozdzielczość spada do takiej po prostu niskiej rozdzielczości, że to wygląda jakby była ta gra wyjęta żywcem z PSP. Dzieje się to w dużych lokacjach, w wymagających lokacjach, w tych mniej wymagających lokacjach, w jakichś tam pomieszczeniach, no to już te FPS-y nam rosną, ta wydajność jest lepsza, przez co też jakość graficzna jest większa, bo ta dynamiczna rozdzielczość może być wyższa i to działa po prostu lepiej. Co ciekawe, gra standardowo uruchamia się na wysokich, nie wiem dlaczego, ja od razu to zmieniam na niskie, bo niestety na wysokich to jest trochę za mało FPS-ów, żeby płynnie na nich grać. Gra wtedy wygląda ładnie, no ale tam jest po prostu za mało FPS-ów, więc od razu zmieniam to na najniższe. A co do FPS-ów, przejdźmy może do nich. W mniej wymagających lokacjach, takich jak nasz dom, to jest dom, który możemy sobie wybrać, gdy wybieramy nasze cechy naszego bohatera, tam możemy go wybrać i w tym domu, w jego wnętrzu średnio mamy 71 FPS-ów, prawie 72, minimalnie jest to 67 FPS-ów, a wartości 0,1% low wynoszą 50 FPS-ów i właśnie w takich mało wymagających lokacjach, we małych wnętrzach, no to jak widać naprawdę są całkiem fajne FPS-y. Na mało wymagających planetach, takich jak Ziemia, mamy już mniej FPS-ów, ale ciągle to są całkiem fajne FPS-y, bo mamy 46 FPS-ów, prawie 47 średnio, minimalnie było to 42 FPS-y, a wartości 0,1% low wynosiły 25 FPS-ów, więc ciągle całkiem dobrze, ciągle naprawdę była płynna rozgrywka. Niestety teraz przeniesiemy się do bardziej wymagającej lokacji, jaką było Jemenson, nie wiem jak to się wymawia, nieważne. No to jest jedna chyba z pierwszych lokacji w grze, którą odwiedzamy, pierwsze większe miasto i tam bez włączonej blokady FPS-ów mamy średnio 33 FPS-y, minimalnie było to 22 FPS-y, a wartości 0,1% low wynosiły 15 FPS-ów. No i tu już czuć, że ta gra działa gorzej. Czy ta gra działa gorzej niż na GTX 970? No to bym nie powiedział. Trudno mi to porównywać, zwłaszcza, że na tej karcie graficznej mamy zainstalowane modyfikacje, tak więc trudno mi to porównywać. Sytuacja się poprawia w tych FPS-ach, jeżeli włączymy tą blokadę. Oczywiście blokujemy do 30 FPS-ów, bo wtedy średnio mamy 29,8 FPS-ów, minimalnie mamy 28 FPS-ów, a wartości 0,1% low wynoszą 24 FPS-y, więc to jest dość duży przyrost i przy tej włączonej blokadzie można już bez problemu grać na tej karcie graficznej i teraz to mogę porównać do GTX 970, chociaż na GTX 970 nie grałem na modach, więc no to nie będzie idealne porównanie, to ogólnie na tym Radeonie grało mi się lepiej. Jakoś wydaje mi się, że ta gra działała płynniej. Nie wiem, czy to widać na wykresach. Trochę widać na wykresach, że to działa lepiej. Pewnie trochę dzięki modom. Pewnie trochę temu też, że ta karta graficzna ma lepsze parametry, jest nowsza, teoretycznie jest wydajniejsza. Nie wiem, jak to tam w praktyce w innych grach wygląda. W Starfieldzie działa to po prostu lepiej. Mamy też już 8 GB pamięci, więc momentami widziałem, że używamy ponad 4 GB, gdzie przy 970 było to maksymalnie 3,5 GB, no 3,6
i 6. Tutaj zdarza się przekroczyć na 4,4, coś takiego, więcej niż tam chyba 4,5 GB użycia pamięci nie widziałem na tej karcie graficznej. I czy na takim komputerze da się grać w tą grę? Oczywiście po zainstalowaniu tych sterowników i tych modyfikacji da się grać. Nie liczyłem ile przegrałem na tej konfiguracji, ale myślę, że spokojnie kilka godzin, może nawet dobijać to do około 10 godzin właśnie na tym Radeonie, bo na samej platformie z 970 też tam było pewnie z 10 godzin, jak nie więcej, na pewno więcej, więc na obu tych konfiguracjach grałem całkiem dużo i da się grać na takich konfiguracjach. Czy granie w tą grę na tym komputerze było przyjemne? Może idealnie nie było, spadki tych FPS-ów było czasem czuć. Przede wszystkim te FPS-y musiały być zablokowane na 30, co już idealne nie jest, więc jakoś turbo to przyjemne nie było, ale generalnie było przyjemniej niż na 970. I teraz ktoś może się zastanawiać, co w takim komputerze mógłbym ulepszyć, żeby ta gra działała lepiej. I tutaj patrząc, jak ta gra używała naszego komputera, chyba za często nie widziałem, żeby nasz procesor działał na 100%. Wydaje mi się, że przy Nvidii było to częściej widoczne, a paradoksalnie to i tak lepiej działało na Radeonie, ale generalnie chyba podsumowanie jest takie samo. Ani upgrade karty graficznej, ani upgrade procesora tutaj dużo nie pomoże. Żeby uzyskać jakieś lepsze wyniki, musielibyśmy zmienić zarówno procesor, a właściwie całą platformę, bo jednak to już jest dość leciwa platforma, jak i kartę graficzną, ponieważ karta graficzna też tu już w tej grze nie daje rady, więc żeby tutaj uzyskać więcej FPS-ów, musielibyśmy zmienić zarówno procesor, jak i kartę graficzną. Jeżeli wy macie jakiś słabszy sprzęt, mówię tutaj właśnie o takim już prawie nastoletnim sprzęcie i macie zamiar kupić Starfielda na przykład na Steamie, nie w ramach abonamentu, tylko po prostu ją kupić, to powiem dokładnie to samo co w poprzednim filmie. Pierwsze co bym polecał wam zrobić, przejść najszybciej jak to tylko możliwe początkowe etapy tej gry, nawet po to, żeby potem zacząć ją od nowa, ale przejść jak najszybciej, bo te pierwsze etapy w tej grze są mało wymagające. Mamy tam na początku kopalnię, która jest naprawdę mało wymagająca, tam możecie mieć na swoim sprzęcie 60 fps, potem po kopalni macie konfigurator postaci, w tym konfiguratorze postaci możecie spędzić trochę czasu, więc łatwo zmarnować te 2 godziny, w ciągu których możecie zwrócić tą grę na Steamie, więc po prostu polecałbym wam jak najszybciej te pierwsze etapy ukończyć, kreator postaci po prostu przeklikać, potem jeżeli się okaże, że gra wam działa dobrze na komputerze, to najwyżej utworzycie sobie po prostu postać od nowa i skonfigurujecie ją pod siebie, ale na początku po prostu przebiegłbym jak najszybciej przez wszystko i poleciałbym na jakąś wymagającą planetę, tak żeby po prostu przetestować ten komputer w bardziej wymagających lokacjach. Tak jakby się okazało, że na przykład w wymagającej lokacji macie 20 FPS-ów, żebyście jeszcze mieli czas na to, żeby zwrócić tą grę. No i też bym polecał, jeżeli ktoś nie ma Game Passa, może warto byłoby kupić sobie Game Passa powiedzmy na 2 tygodnie i w ten sposób przetestować tą grę przed zakupem. Sam tego nie sprawdzałem, ale być może można też pobrać save'a z internetu i w ten sposób sobie sprawdzić, jak gra będzie działała w dalszych lokacjach, bo naprawdę przez te początkowe momenty w tej grze gra działała naprawdę dobrze i może to być złudne, że pomyślicie sobie, a gra działa dobrze, spędzicie trochę czasu w tym kreatorze postaci i nagle jak wejdziecie do bardziej wymagającej lokacji, to się okaże, że wasz komputer nie daje rady, więc po prostu postanowiłbym jak najszybciej po zakupie tej gry ją sprawdzić. I już chyba przejdę do podsumowania. Na Radeonie R9 390 da się grać w tą grę, da się grać całkiem przyjemnie. Wydaje mi się, że jest lepiej niż na GTX 970, ale podkreślam, na GTX 970 grałem bez modów, a właściwie bez tego jednego moda, który tutaj obniża te wymagania graficzne. Jak widzieliście, musimy zainstalować te nieoficjalne sterowniki, musimy zainstalować modyfikacje, żeby ta gra nam na dziś działała. Jakoś szczególnie powiem, że nie męczyłem się z tym długo. Udało mi się tą grę uruchomić chyba w 10-15 minut i tak naprawdę pierwszy mod, który znalazłem, od razu pomógł. Oczywiście linki do tych modyfikacji, jak i linki do sterowników będą gdzieś w opisie. Gra na tym komputerze działała całkiem nieźle, pewnie mogłaby działać jeszcze lepiej. Są też inne modyfikacje, co muszę zaznaczyć, bo modów do tej gry już jest naprawdę setki, jak nie tysiące. Może są lepsze modyfikacje, które jeszcze bardziej obniżają to, jak ta gra wygląda, żeby była mniej wymagająca. Sam tego nie sprawdzałem, po prostu ten mod zadziałał, z tego moda korzystam i na razie mi się gra dobrze. Nie wiem, czy z powrotem będę wkładał tę 970 do mojego komputera, bo ten Radeon był włożony tak naprawdę na testy, ale się okazało, że wszystkie gry, w które gram, działają na nim bardzo podobnie co na GTX-ie. Nie wiem jeszcze, jak sobie tutaj będzie
ten Radeon radził w renderowaniu, bo może się okazać, że to będzie problemem, no ale jak na razie działa on całkiem nieźle. Jak można było zobaczyć w Starfieldzie też on działa całkiem nieźle, zważywszy na jego wiek i zważywszy na to, że Starfield jest całkiem wymagającą grą. Ale już kończmy ten film. W tym filmie byłoby to na tyle. Jeśli wy próbowaliście uruchomić Starfielda na jakimś starszym Radeonie i wam się nie udało, to możecie powiedzieć, czy próbowaliście tych sposobów, których ja próbowałem, czy może po zastosowaniu tych metod z filmu udało wam się ostatecznie uruchomić tą grę. Możecie o tym napisać w komentarzach, na jakich kartach wam się właśnie udało uruchomić tą grę, a z mojej strony byłoby to na tyle. Na razie, cześć.